bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, ja dzisiaj będę robić na obiad praktycznie z tego, co miałam w lodówce. To będą gołąbki z młodej kapusty, z ziemniakami, z boczusiem, z cebulką i w sosie grzybowym, bo mam grzyby jeszcze suszone, więc będą z grzybami suszonymi. Będą fajne, szybkie gołąbki. Znalazłam w lodówce taką małą kapustkę. O, już mi się tutaj, zaraz wam pokażę. Oj, postawiłam na gorącym tym. Nie lubię tej patelni doczepiać tą rączkę do tej patelni, bo ta rączka jest taka długa i ona mnie tak denerwuje. O, widzicie, tutaj sobie już parzę kapustkę, niedużą, taką małą miałam. Miała być surówka, ale będą gołąbki. I mówię, ziemniaczki mam, no nie podaję ilości, bo wszystko zależy, jaką dużą kapustę będziecie mieli, prawda? Zawsze jest lepiej tak, że zrobić troszkę mniej farszu, bo jak wam kapusta parzona zostanie, nawet jeżeli będzie już sparzona, to ona nadaje się na fajną zupkę. Można też zamrozić tą kapustkę, pokroić, zamrozić i też będziecie mieli fajną do zupy. Później wystarczy tylko rozmrozić, bo jak farsz zostanie, no to nie wiadomo, co z nim zrobić. Dobrze, i teraz tak, ja mam tutaj ziemniaki, to są wczorajsze ziemniaki ugotowane. Ja je, słuchajcie, wezmę, troszkę pokroję tylko i tak widelcem podziabię. Nie będę je całkiem przez praskę. Nie chcę, żeby one były aż takie bardzo takie podziabane. Ale zanim to, tutaj mam około 20 deko boczek surowy, wędzony, pokrojony w takie malutkie słupki. Można też już kupić taki gotowy. I daję go tutaj, słuchajcie, zaraz was przestawię, żebyście widzieli. O, daję tutaj na patelnię, on się będzie mi podsmażał. Można dać mniej boczku, można dać więcej. Do tego dodam, słuchajcie, jedną albo zależy od wielkości, dwie małe lub jedną dużą cebulę. Tylko poczekajmy, aż się mi boczek troszkę zesmaży. Do tego dania, słuchajcie, będzie bardzo fajnie pasowała to nie jest reklama w żadnym wypadku, bo są z różnych firm, taka przyprawa do ziemniaków. O, są nawet ziemniaczki i boczek namalowany. Uważam, że będzie bardzo dobrze pasować. Do tego dodam troszkę jeszcze czosnku takiego suszonego, granulowanego. I słuchajcie, co jeszcze dodam? Te grzyby na pewno. I jeszcze jedno jajko tutaj biję do farszu. Także to mi się będzie smażyć. Kapusta mi się parzy. I zaraz do was wrócę. I nożem troszkę je tak. One są ugotowane, także. No i to są młode ziemniaczki. Wystarczy. Dołożę tu troszkę koperku. Tej przyprawy. Czosnku. Tak. I obieramy szybko, słuchajcie, cebulkę. Cebulkę skroimy w drobną kosteczkę i dołożymy do naszego boczku. Będziemy podsmażać. Mówię, to zależy. Albo dwie małe, jedną dużą tam.
Aha, ktoś Cię pytał, kiedy będzie haul zakupowy. Słuchajcie, na razie haulu zakupowego nie będzie, dlatego że jest bardzo gorąco. Ja kupuję teraz naprawdę w małych ilościach, po 2-3 rzeczy idę do sklepu, żeby po prostu to się nie psuło. Więc zrobienie dużego haulu zakupowego po prostu dla mnie się teraz no po prostu mi się nie opłaca. Nie będę produktów, wiecie, wyrzucać, bo wszystko jest drogie. Ale jeżeli tylko się tam ochłodzi i człowiek już będzie więcej kupował, bo wiadomo, że nawet w kuchni się nie zepsuje, a teraz owoce, wszystko, ja wszystko trzymam w lodówce, bo u mnie w domu jest tak gorąco, chociaż mamy klimatyzację, no to w kuchni jest gorąco. Także będą haule zakupowe, proszę poczekać po prostu. No i to niech się nam smaży. Tak. Słuchajcie, dodam ze 2-3 grzybki, te namoczone, tylko tak drobno posiekam do naszych ziemniaczków. O, pierw je na patelnię, niech one się tutaj podsmażają troszkę. O. Tak drobniutko pokroić. Tej wody, którą się moczyły grzyby, proszę nie wyrzucać. Ją przecedzimy przez sitko i zalejemy nasze gołąbki. Już kroić nic nie będę. O. Wiecie co? Sponsorem dzisiejszego filmiku jest słowo słuchajcie. Ja nie wiem dlaczego, ja cały czas mówię słuchajcie i słuchajcie. I po prostu to robię bezwiednie, nawet na to nie zwracam uwagi. Także jeżeli to słowo komuś bardzo przeszkadza, to przepraszam. I znów chciałam powiedzieć słuchajcie. To będę teraz chyba mówić patrzcie. I to dodam do tych naszych ziemniaczków. I no znów chciałam powiedzieć słuchajcie. I poczekamy teraz, aż to przystygnie. Troszeczkę przystygnie, żebyśmy mogli zamieszać, żebyśmy się nie poparzyli. I jeszcze tutaj dodamy jajeczko, ale to mówię, jak przystygnie, żeby nam się nie ścięło. Za ten czas ja zrobię naszą kapustę, która mi się już sparzyła. O, i te tutaj, widzicie, będę wycinać, tylko uważać, żeby nie poranić kapusty. Będą malutkie gołąbki, bo malutka kapusta była. Dla nas dwoje wystarczy, także o. I z każdego liścia tak będę robić. I już do Was wracam. Dodam jeszcze troszkę tej przyprawy, bo już próbowałam farsz. Dodam jeszcze troszkę, ale nie wbiłam jeszcze jajka, bo w takich temperaturach trzeba by byłoby bardzo dobrze umyć jajko, najlepiej sparzyć. Także nie będę próbować, próbujemy wtedy, zanim dodamy jajko. Tutaj mam pieprz biały, bo dla nas są za mało po prostu pikantne. Słuchajcie. I soli. O, i jeszcze troszkę soli, bo też za mało soli jest. Wymieszam to i dopiero teraz dodam tutaj jedno jajko, po prostu żeby lepiej to farsz mi się skleił. Dobra. Wszystko
zależy od tego, jaką macie ilość kapusty i tego farszu. Ja taką dam małą brytwankę, bo będziemy to zapiekać w piekarniku. Wysmaruję ją masłem. O. Tak. Dobrze. I wyłożę, słuchajcie, tymi największymi liśćmi. O. Tak. O. I tu będziemy wkładać, słuchajcie, nasze gołąbki. Jak macie inne naczynie, to po prostu dacie do innego naczynia. O. I już Wam pokazuję, jak zawijam gołąbki. Zaraz tylko wezmę sobie łyżkę, bo tym palcem to jest mi niewygodnie. O, nasz farsz. Te listki składamy tu. Moja akurat kapusta jest taka dość, powiem Wam, taka pokarbowana, bo nieraz jest ładniejsza. O. I zawijamy. O, ten ciężko się zawinął, ale ciężko jest tak wysoko trzymać ręce Wam do kamery. O, i zawijać. Dobra. I wkładamy. O. Także zaraz pokażę, jak się zawija gołąb taki. O. Tu mamy ten, co żeśmy obcinali tutaj. Robimy to tak. Robimy tak. Robimy tak. Tak. O. I już. Dobra. Także to mi wyszło tu. I te 3 gołąbki takie duże wsadzę sobie do jeszcze osobnej brytwanki. W takiej malutkiej będę zapiekać te 3 gołąbki. Tutaj mam te grzybki. Zostało mi tu kilka tylko sztuk. To je tak położę po bokach. O. I tu też. Może pod spód nawet. O. Tak. I tu jest ta woda, w której żeśmy moczyli nasze grzyby. Dam troszeczkę tu. Nie dawajcie więcej wody niż do 1/3 naczynia. Góra do połowy. Dlatego, że jak zaczniecie piec, to Wam wszystko wykipi. No, więcej nie. Tak. Ja na wierzch położę jeszcze troszeczkę masełka. Tak, ze 2 łyżeczki, łyżeczkę masełka. I wstawiam do piekarnika nagrzanego na 180 stopni. Słuchajcie, do zimnego piekarnika na 180 stopni i tak mniej więcej 1,5 godziny. Proszę sprawdzać. Kapusta, jak się tu przypali, będzie niesmaczne. Więc jeżeli będziecie widzieć, że przypieka, to albo przykryć trochę folią, ewentualnie zmniejszyć temperaturę. Temperaturę można zmniejszyć nawet do 120-130 stopni. One i tak będą się pomalutku po prostu nam gotować.
jak to się nazywa? Bo tam w środku praktycznie macie wszystko ugotowane. Jest boczuś podsmażony, ziemniaczki są ugotowane, także nawet w tych 120-130 stopniach mogą one się piec. I ja wstawiam do zimnego piekarnika na 1,5 godziny. No i słuchajcie, widzimy się troszkę więcej niż po 1,5 godzinie, dlatego że po 1,5 godzinie ja wyłączyłam i słuchajcie, pojechałam na działkę, żeby to mi troszkę ostygło. Byłam gdzie na działce godzinę czasu i już jest na tyle, żeby wam pokazać, jak w środku. I już wam mówię, ile w ogóle było po piekarniku. W piekarniku było 1,5 godziny. Pierwsze 20 minut było w 180 stopniach. Po 20 minutach skręciłam na 130 stopni, bo zaczęło się przypiekać. Ale ja przykryłam to listkami, więc te listki można wyrzucić przypieczone. A tutaj mamy gołąbki ładne, nieprzypieczone. I już próbujemy. Powiem wam, że pachną bardzo ładnie, naprawdę pięknie pachną. Także weźmiemy jednego gołąbka i spróbujemy. A ten sosik też jest fajny. Można go oczywiście zlać, doprawić śmietaną, czy zagęścić mąką. Ja nie, ja po prostu wolę taki sosik rosołowy, jakbym to powiedziała. Dobra, gdzie mam nóż? Tak. Już pokazuję, jak wygląda w środku. Czekajcie, bo nie tak to nie będzie widać. Oj, leci. One są wilgotne bardzo. Są dobre, ale za mało posoliłam. Tak, za mało posoliłam. Dałabym więcej troszkę soli. Te ciemne to tutaj są grzybki. Oczywiście, jeżeli ktoś nie lubi takich grzybków albo nie ma, to można zastąpić pieczarkami. Pewnie, że tak. Pyszne. Widać? Widać środek. Naprawdę są pyszne. Nie rozwalają się. I powiem wam, że w środku są wilgotne. I ja bym, już wam mówię, dała tylko więcej soli. Chcę spróbować tego tutaj w tej takiej, bo daliśmy troszkę masła. Naprawdę, można albo zlać po prostu z tego do rondelka i dodać troszkę śmietany, jeżeli ktoś lubi, i zrobić taki sosik. No ewentualnie zagęści go zasmażką czy czymś takim. Ja nie będę, bo on mi tak smakuje. Tak, jest bardzo dobry. Także słuchajcie, jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Fajne, nie są suche w ogóle, tylko dałabym więcej soli. Także jak się przepis podobał, słuchajcie, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia, pa pa!